Odpowiem Wam dzisiaj na 10 pytań, które nieco bardziej zbliżą Was do Białorusi i tego, jak się podróżuje po Białorusi, a może też będą złotą wiedzą na temat, czy chcecie tutaj przyjechać, czy może ten kierunek kompletnie nie jest dla Was. Wow, witam Państwa bardzo serdecznie. Definitywnie już z ostatniego odcinka z serii Białoruś 2 jak to daleko. Szanowni Państwo, jest to odcinek chodzony, podsumowujący. Język polski, trudny język, jednak uczymy się wciąż, podróżując, poprawiając swoje błędy. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy, powiem tylko, jak wygląda struktura tego odcinka. Wybrałem spod odcinków kilka pytań, które pojawiały się notorycznie w komentarzach odnośnie Białorusi. Zamknąłem to w 10 pytaniach w sumie, bo odcinek też nie jest nieograniczony, więc ma swój, że tak powiem, czas. Odpowiem Wam dzisiaj na 10 pytań, które nieco bardziej zbliżą Was do Białorusi i tego, jak się podróżuje po Białorusi, a może też będą złotą wiedzą na temat, czy chcecie tutaj przyjechać, czy może ten kierunek kompletnie nie jest dla Was. Więc ja tak będę sobie po mieście chodzić, a dokładnie po mieście Orsza, ponieważ kolejny odcinek, następujący po tym odcinku, będzie już, moi drodzy, z drogi na granicę białorusko-rosyjską, która stoi pod ogromnym znakiem zapytania, ale o tym oczywiście opowiem w kolejnym odcinku. Dziś skupiamy się na pytaniach dotyczących Białorusi. Zatem zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej pocztą sandałową, dziś pocztą trzewikową, żeby to szło w świat. A ja zabieram się za odpowiedzi. Pytanie pierwsze. Czy jadąc na Białoruś Polacy potrzebują wizy i zaproszenia? Odpowiedź brzmi: wizy nie, zaproszenia nie. W sumie wizę troszkę tak, tylko że ta wiza turystyczna, podkreślam słowo turystyczna, bo to jest bardzo ważne, jest wizą darmową. Nie jestem w 100% pewny, czy ta wiza turystyczna pozwala być miesiąc, czy nawet dłużej. W każdym razie zajeżdżasz na granicę, dostajesz tam pieczątkę, nie potrzebujesz ani zaproszenia, nie potrzebujesz ani ubezpieczenia specjalnego, turystycznego, nie potrzebujesz tak naprawdę nic, po prostu paszport. Zajeżdżasz, jesteś i wjeżdżasz. No najwyżej, że cię przetrzepią, wypytają o różne rzeczy, jak będziesz podejrzanie wyglądać, no to tak, ale tak to nie, no wjazd jest banalnie prosty. Podkreślam jednak słowo, że w celach turystycznych, nie w celach robienia biznesu bądź mieszkania. To jest chyba jasne. Pytanie numer 2. Dlaczego pokazujesz kraj, który robi tyle zła dla Polski? Dobre pytanie, bardzo dziękuję osobie, widzowi, który to zadał, bądź która to zadała. Moi drodzy, trzeba rozróżnić, fakty są faktami, nie zaprzeczam temu, co padło w tym pytaniu, jednak trzeba zaznaczyć, że Białoruś to nie tylko jedna masa, która jest jednolita i że ci wszyscy ludzie, których tutaj mamy dookoła, oni wszyscy chcą nam źle. To jest prostolinijne myślenie. Tak nie jest. To, że ktoś decyduje się, znaczy nie ktoś, tylko rząd, polityka, wyżej postawieni, decydują się na ruch taktyczny ze swoim sąsiadem w naszą stronę, to nie znaczy, że wszyscy Białorusini tutaj chcą w tym brać udział i to popierają. Więc ja bym tutaj rozdzielił polityka jedno, a zwykłe życie i Białorusini drugie. I ja bym tego nie mieszał, naprawdę, bo na vlogach widać przecież, jak ta podróż przebiega, jak Białorusini się odnoszą do mojej osoby, jak się odnoszą, słysząc, że jestem Polakiem. Nie mieszajmy polityki. Ja tutaj nie przyjechałem po to, żeby pomagać, poprawiać wizerunek polityków i ich działań. Ja je potępiam w zupełności. Ja tu przyjechałem, żeby pokazać Wam prawdziwą Białoruś i ludzi, którzy tutaj mieszkają. Pytanie trzecie. Czy Białorusini mają złe nastawienie do Polaków? Bardzo dobre pytanie, które może dla wielu otworzyć troszkę oczy. Moi drodzy, odpowiedź brzmi nie. Nie mają złego nastawienia, a wręcz odwrotnie. Mają bardzo przyjazne, ciepłe nastawienie. My dla przeciętnego Białorusina jesteśmy, szanowni Państwo,
bratem, siostrą. Te tereny, jak wiecie, niegdyś należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego, do II Rzeczpospolitej Polskiej do 1939 roku. Wielu Białorusinów ma kartę Polaka. Wielu Białorusinów niekiedy, słuchajcie, to będzie dość ciekawe, poczuwa się Polakami. I wielu Białorusinów wyjeżdża do Polski po pracę, po lepsze życie. I tak naprawdę powiem wam szczerze, że ani razu w tej podróży nie spotkałem się z dyskryminacją ze względu na narodowość. Nie wliczając tej sytuacji z hostelem w Mińsku, gdzie po prostu na stronie nie mogłem się zalogować i zapisać, bo po prostu nie przyjmowano innych narodowości, włącznie z Polską. Przyjmowano tylko białoruskie narodowości i rosyjskie. Ale tak, faktycznie, niesamowita ciepłota, niesamowity szacunek, niesamowita cierpliwość do tego, że ja nie mówię płynnie w języku rosyjskim i białoruskim i tyle. Nic więcej tak naprawdę nie mogę powiedzieć. No nie mogę powiedzieć złego słowa na naród białoruski. Białorusini są nam bardzo bliscy. Zresztą sami wiecie, bo jeżeli jesteście starsi, to w latach 90., w 2000 jeszcze przepływ Białorusinów, Polaków na Białoruś była ogromna. Każdy z tego korzystał, jeździł po coś. Każdy jechał potargować, kupić coś sprzedać. Wiecie, o co chodzi. No więc tak, czy kierownik był zatrzymany bądź przesłuchiwany na terenie Białorusi podczas pierwszej bądź drugiej podróży po tym kraju? Odpowiedź brzmi nie. Ani za pierwszym razem nie byłem zatrzymany, a rzucam się mocno w oczy. Ani za drugim razem nie byłem zatrzymany bądź przesłuchiwany, a też rzucam się w oczy jeszcze może bardziej ze względu na kurtkę, którą mam, na ten jej kolor. I tak szczerze powiedziawszy, nawet policja się mną nie interesuje, szanowni państwo. I kilkukrotnie nawet sam podchodziłem do policjantów tutaj na Białorusi, pytać o drogę, pytać o jakieś miejsce, które szukałem, sklep. Więc tak na dobrą sprawę nikt tutaj, ja mówię o zwykłych, normalnych ludziach, bo takich właśnie na tym kanale oglądacie, taki oglądacie świat. To jest zapisek zwyczajnego gościa, który pokazuje wam to, co widzi wokół siebie w miejscach, gdzie jest. Ja nie jestem politykiem, ja nie jestem, wiecie, człowiekiem, który tutaj przyjechał zmieniać Białoruś, bo ja tej Białorusi nie zmienię. Ja przyjechałem wam pokazać to, jaka ona jest aktualnie. Jaka będzie, nie wiemy. Więc służby naprawdę okej. Nie ma żadnego, że tak powiem, problemu. Nawet biegając z kamerą, zobaczcie, w miejscach publicznych. I to naprawdę jest spoko. Ale przyznam, że przy pierwszym razie i przy drugim obawiałem się. W sensie przy drugim na początku obawiałem się trochę tego, że mogą być problemy. Zobaczcie, po dziś dzień, to już jest odcinek 12, z czystym sumieniem mówię, że problemów nie było. Za mną radziecka Katiusza, wyrzutnia rakiet. Ta po lewej jest stara, ta po prawej już nowszy model. Kolejne pytanie, 5. Kierowniku, czy na Białorusi jest tanio? Powiem wam tak, jeżeli chodzi o noclegi, no to wiecie z odcinków, jeśli oglądacie po kolei odcinki jeden po drugim, że noclegi wahają się między 38 a 70 rubli. Mówię tutaj o takim standardzie deszewlym, czy deszewlym, czyli niższym, na zasadzie czasami jesteś sam w pokoju, czasami jesteś sam, ale masz wspólną łazienkę, czasami jesteś w hostelu z innymi ludźmi, w pokoju śpi załóżmy 10 osób, więc ta cena plus minus na polskie to jest około 50, od 50 zł, ja bym powiedział tak do 90 zł. Między 50 a 90 jesteś w stanie znaleźć. Oczywiście w sezonie letnim te ceny mogą być o wiele wyższe, bo jest więcej turystów, zwłaszcza lokalnych, więc tak. Jeżeli chodzi ogólnie, muzea, miejsca, jakieś do zwiedzania, są naprawdę bilety bardzo tanie. Pomijam tutaj miejsca takie jak Mińsk, bo tam no to bilet do muzeum, na przykład, nie wiem, kotów, do jakiegokolwiek muzeum, kosztuje mniej więcej około 30 paru złotych, więc taka cena, powiedziałbym, bardzo europejska, taka, powiedziałbym, wręcz polska, a poniekąd niemiecka, ale w mniejszych miejscowościach te bilety są naprawdę przystępne, to jest do kilkanaście złotych, więc jest naprawdę spoko. Jeśli chodzi o restauracje, takie nawet bardzo dobre restauracje, jak widzieliście z odcinka w Lidzie,
Tam byłem w tej restauracji browarowej, no i tam dobre jedzonko kosztowało 30 parę złotych z piwem. Więc siłą rzeczy te ceny, nawet za jedzenie i za produkty w sklepach, są bardzo przystępne. Czy podróż na Białoruś wiąże się z ryzykiem? Odpowiedź brzmi tak, bo na dobrą sprawę to, że mi się nic przez pierwszą serię bycia tutaj i przez drugą nic się nie stało, nie miałem żadnych perturbacji, to uważam, że ryzyko jest. Jest to kraj nieprzewidywalny w jakimś stopniu. Mówię tutaj od strony takiej politycznej. Jeśli znajdziesz się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, no to może być po prostu grubo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet osoba taka jak ja, która nie ma tutaj zamiaru wszczynać buntu, puczu, że tak powiem, bo mi na tym nie zależy, bo ja w tym kraju nie mieszkam, chociaż chciałbym, żeby naszym sąsiadom dobrze się tutaj żyło, to uważam, że może wyjść tak, że turysta taki przeciętny, który przyjeżdża tutaj, może zostać potraktowany jako marionetka, czyli coś w stylu na pokaz. Coś, co jakiś czas temu było z jakimś księdzem, który został zatrzymany przez służby za to, że przyjechał w ogóle do kraju szpiegować, jakieś takie, wiecie, bajery szmery, nie? Nie wiem, jak tam było w rzeczywistości. W każdym razie pokazówka w takim kraju może mieć miejsce, więc trzeba brać to pod uwagę. Nie mogę jako osoba taka podróżująca, publiczna powiedzieć, że słuchajcie, tutaj przyjeżdżacie sobie i nie wnikacie w ten temat. Nie, ryzyko jakieś jest. Uważam, że wbrew pozorom nie jest ono takie duże, ale ono wciąż istnieje i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Kontynuując jeszcze, tak reasumując temat, czy na Białorusi jest bezpiecznie, uważam, że tak. Jest bezpiecznie, jednak, tak jak wspomniałem przed chwileczką, ryzyko istnieje. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Ludzie zawsze Wam pomogą. Służby, mówię tutaj o tych policjantach, strażnikach miejskich, w miastach zawsze Wam bardzo chętnie pomogą, więc bezpieczeństwo jest na moim przykładzie do tej pory, mówię, że naprawdę na bardzo dobrym poziomie, ale jeśli popadniecie w jakieś, tak jak wspomniałem wcześniej, miejsce, w którym nie powinniście być i źle Was skategoryzują, no to niestety może być różnie. Czy kierownik by polecił Białoruś na krótki wypad dla swoich widzów? Wiecie co? Biłem się z myślami, co Wam powiedzieć w tej kwestii i powiedziałbym tak, poleciłbym, pomimo że wiem, że jest pewnego rodzaju ryzyko. Mamy czasy kryzysu, czasy niestabilne, już nie będę się zagłębiać, ale poleciłbym nawet do tej zachodniej Białorusi, czyli Brześć, czyli Mosty, czyli Próżany, czyli Grodno jak najbardziej. Pojechać tutaj bliżej nas, ponieważ ta Białoruś zapadnia, czyli zachodnia, jest naprawdę ciekawa pod względem historycznym, jest naprawdę ogarnięta, cenowo przystępna dla nas Polaków, bezpieczna. Ludzie tam bardzo często znają język polski, taki kresowy, ale spokojnie się dogadacie, nawet nie znając w ogóle rosyjskiego czy białoruskiego. No fantastyczna sprawa. Więc ja tutaj z czystym sumieniem i z uśmiechem na twarzy polecam. Polecam, bo wiem, że w życiu zawsze trzeba podejmować ryzyko. Jednak zdawać sobie sprawę z tego ryzyka, bo warto, naprawdę warto. Potencjał turystyczny jest tutaj ogromny, chociaż niewykorzystany moim zdaniem. Bo kiedy byłoby tutaj więcej turystów na przykład z Polski, z Czech, z Rumunii, ze Słowacji, Słowenii, z Niemiec, słuchajcie, Białorusinom żyłoby się lepiej. Turysta przychodzi, turysta je, turysta śpi, turysta chodzi do sklepu, turysta korzysta z transportu. Wiecie, te moje podróże mogą na pozór wydawać się tanim podróżowaniem, bo ja tanio podróżuję, ale wciąż ja już jestem w stanie powiedzieć, że ja tutaj już zostawiłem kwotę 4-cyfrową na Białorusi. Mówię tutaj w złotówkach, ale wciąż przystępnie. Więc tak, poprawiłoby to ekonomię tutejszych mieszkańców, tutejszego narodu. No ale myślę, że to jeszcze kawał drogi do tego, a może i nigdy to się nie stanie, bo pomimo, że ludzie mieszkają blisko, to Białoruś omijają szerokim łukiem. Kierowniku, czy Białoruś ma dużo atrakcji turystycznych dla podróżujących? Odpowiedź brzmi tak i nie.
bo z jednej strony tak, bo ma dużo miejsc kultu, takich jak na przykład Place Lenina. Kurde, muszę się stąd zawijać, bo muzyczka. Dobra, wyłączyli. Kierowniku drogi, co to za muzyka, ty? No nie mogę tutaj kręcić. Bo jeżeli lubisz przeszłość, historię, zwłaszcza nawiązującą do Polski, to tak, to tutaj znajdziesz to, czego szukasz. Jeśli nie lubisz, no to będzie troszkę trudniej, bo tak naprawdę, no tutaj jest bardzo dużo miejsc takich poświęconych działaniom wojennym, oczywiście w przestrzeni historycznej, a tak są muzea, są. I nawet całkiem spoko zrobione. I tak jak wspomniałem, też przystępne cenowo. Są miejsca, że tak powiem, historyczne pozaznaczane, do których łatwo jest dotrzeć. Są parki narodowe, jest dużo sanatoriów. Trochę tego jest. Jednak moim zdaniem największą wartością tutaj na Białorusi nie są te atrakcje, tylko jest po pierwsze system, który się zatrzymał. Czas, który się zatrzymał poniekąd i można poczuć ten troszkę klimat, zwłaszcza w mniejszych miasteczkach, takiego Związku Radzieckiego. I to jest ogromna wartość, żeby tu przyjechać. Po drugie, dobre jedzenie. Tanie jedzenie, dobre jedzenie i zwłaszcza ciekawi ludzie. Bo ci ludzie, oni chcą rozmawiać. Ja bardzo często mógłbym wyciągnąć kamerę, nagrać tych ludzi, to co mówią, w różnych kontekstach, ale nie robię tego ze względu na ich bezpieczeństwo. Bo ja tu jestem gościem, ja tu przyjechałem popatrzeć, pozwiedzać, ja stąd wyjadę. Oni tu mieszkają i ja się właśnie poniekąd obawiam poruszać niektóre tematy na wizji, żeby nie narobić im kłopotów. Ale tak, jest tutaj oglądać, tylko jest to specyficzne zwiedzanie. Albo na przykład tutaj jest bardzo dużo kościołów, bardzo dużo takiej turystyki sakralnej, cerkwi również, gdzie jeśli ktoś tego nie lubi, no to już mu duża część tych miejsc odpada. 9. pytanie. Czy na Białorusi jedzenie jest dobre i czy chleb smakuje inaczej? Powiem Wam, że ciemne pieczywo naprawdę smakuje inaczej. Jest takie wyraziste, smaczne, jest takie inne. Kilkukrotnie na odcinkach gdzieś tam miałem okazję pokazać Wam tą strukturę chleba. Wydawałoby się coś zwyczajnego, a na pozór, a w rzeczywistości nie jest to takie zwyczajne. Chleb jest naprawdę smaczny, bardzo, zwłaszcza żytni, przepyszny. Jedzenie też jest proste i dobre. Na co zwróciłem uwagę i to bardzo, że produkty w sklepach, ale też posiłki w restauracjach, one nie są przesłodzone i nie są przesolone. I powiem Wam, że to jest naprawdę zarąbiste. Jesz zupę, nie jest przesolona. Kupujesz jakiś jogurt smakowy w sklepie, nie czujesz po prostu, że pijesz cukier. Fantastyczna sprawa. Pytanie 10, ostatnie, zarazem. Kierowniku, jak transport na Białorusi? Jak z autostopem w czasach kryzysu migracyjnego? Moi drodzy, odpowiedź brzmi: Białoruś jest fantastycznie skomunikowana. Wiem, że to może brzmieć bardzo pochlebnie, ale taka jest rzeczywistość. Świetnie działa kolej, bardzo punktualna. Ceny są super dobre, zwłaszcza te za elektryczną kolej. 200 km jesteście w stanie przejechać za 10 zł polskich. Druga kwestia, marszrutki, bardzo dużo. Z wiosek do wiosek, do małych miasteczek, do dużych. Co 20 minut niekiedy. Co tam jeszcze? Z samolotów nie korzystałem, więc nie wiem. Autostop w czasach kryzysu migracyjnego, co może troszkę dystansować ludzi. Powiem Wam, że obawiałem się tego troszkę, bo wiemy, że przez Białoruś milicja. Kurde, czekajcie, bo milicja tutaj. Musiałem troszkę przystopować, bo takie miejsca są newralgicznymi miejscami, więc wolę przejść, zatrzymać, jak widzę. Powiem Wam, że z autostopem kontynuując, troszkę się obawiałem, bo myślałem, że ludzie mogą czuć dystans, ale jednak jak człowiek tak w miarę wygląda, nie wygląda na przybysza, że tak powiem, z innego kontynentu, kolor skóry się zgadza i ubrania też się zgadzają, to nie ma problemu. Naprawdę. Ja najdłużej czekałem może z 15-20 minut. Z reguły jest to do 5-10 minut. Dla mężczyzny wysokiego, z plecakiem, naprawdę idzie bardzo dobrze.
Szanowni Państwo, było 10 pytań, które przybliżyły Was do tematyki podróży po Białorusi. Może się skusicie, może się nie skusicie. Ciekaw jestem, co myślicie na te tematy, które zostały poruszone w komentarzach. Może macie jeszcze jakieś inne spostrzeżenia po tej serii, które będą na wagę złota. Ciekaw jestem, co myślicie ogólnie o Białorusi, o podróżowaniu tutaj, więc dajcie znać koniecznie w komentarzach. Ja tymczasem z Wami się żegnam. To taki odcinek podsumowujący. Dziś idę się przygotować, żeby ruszyć na granicę. Muszę trochę rzeczy jeszcze ogarnąć, bo jak wiemy, od granicy tej, którą będę przekraczać, nie ma zbyt wiele miasteczek blisko, gdzie można by było się oporządzić i ogarnąć. Więc taka sytuacja. Bardzo Wam dziękuję za podsumowanie, za podróż wspólną po Białorusi numer 2 na kanale i czekam na Wasze spostrzeżenia. Wiem, że jakaś część z Was już była na Białorusi, a jakaś część może będzie, a jeszcze jakaś część nigdy tutaj nie przyjedzie, bo uważa, że ten kraj na to nie zasługuje. I powiem Wam tak, każdy z Was ma rację. Nie mi oceniać, ja robię swoje, podróżuję, zwiedzam i tyle. Pokazuję Wam świat, bo wiem, że nie zawsze możecie go zobaczyć na własną rękę. Moi drodzy, dziękuję za uwagę, zostawcie łapeczkę, komentarz, czyli ślad węglowy na kanale i rzecz jasna podajcie pocztą sandałowo-trzewikową na Białorusi odcinek dalej, czyli do znajomych, żeby mogli posłuchać o tym kraju. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, zarówno Polaków i Białorusinów, gdziekolwiek jesteście. Niekiedy żyjecie na różnych kontynentach, daleko od swoich domów. Trzymajcie się, mam nadzieję, że ta seria nieco sentymentalnie przeniosła Was w rejony, które znacie, w klimaty, które znacie, więc to mnie cieszy, bo widzę po komentarzach, że wracacie z takim sentymentem do tych odcinków i oglądacie te odcinki z sentymentem. Pozdrawiam Was serdecznie z Orszy, a kolejny odcinek na kanale będzie serią Rosja z Jak to daleko. Kłaniam się nisko, miłego dnia życzę. Cześć!